Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie nowy akumulatorek. Dzień dobry Państwu. Widzimy się po raz kolejny z racji tego, że subskrybujecie kanał, coraz więcej firm się do mnie zgłasza o to, żeby zrobić im jakieś testy urządzeń i innych rzeczy. Dzięki temu też właśnie mam do testowania kolejny akumulator LiFePO 4. I tutaj prośba do Was. Zasubskrybujcie kanał, jak go jeszcze nie subskrybujecie. Dajcie łapkę, żebym miał więcej takich możliwości testów, bo to robię to też dla Was. To jest mój poświęcony czas po to, żebyście Wy nie popełniali jakichś błędów, żebyście wiedzieli, czy te elementy, które ja robię, czy testuję, czy cokolwiek z tym robią, czy są dobre, czy to się opłaca, czy się w ogóle nie opłaca. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie nowy akumulatorek. Power Queen firma. I później Wam pokażę, jak on wygląda. Na początku pokażę Wam coś fajnego, bo znalazłem taką fajną instrukcję w takiej nieprzemakalnej saszetce. No i wyleciała, ale mniejsza z tym. I wyczytałem coś bardzo fajnego w instrukcji obsługi, że te akumulatory są IP56, czyli bardzo odporne na zalania. I dlatego też podejrzewam, że wysyłają w takiej torebce wszelkie instrukcje, ponieważ ten karton może, powiedzmy, w trakcie transportu się coś z nim stać, uszkodzić, zalać, zamięknąć, natomiast dzięki temu, że akumulator jest w pełni wodoszczelny, to tutaj się nic nie dzieje. Co jest fajnego? Mamy tutaj taki prosty instrukcję, co prawda po angielsku, jak używać tego akumulatora. Tak? W jaki sposób, że nie należy zwierać, do czego może być wykorzystany, jaką moc można cokolwiek wygenerować. Bardzo fajna sprawa kolejna to są naklejki. Moje dziecko już sobie je zarezerwowało. I zanim rozpakowałem akumulator, zajrzałem właśnie do tej instrukcji. I co jest bardzo fajne, macie pokazane, jak wygląda napięcie przy naładowanym akumulatorze, czyli możecie sobie podprogramować, co tam chcecie. Jakiś pomiar zewnętrzny. Macie pokazane, w jaki sposób należy łączyć te akumulatory ze sobą, aby uzyskać na przykład, tak jak tutaj w ostatnim wersji jest 48 V, czyli bezpośrednio akumulator niskonapięciowy. Więc też bardzo fajna opcja, że macie od razu przykłady tego, jak należy prawidłowo łączyć te akumulatory, żeby czegoś nie popsuć. To jest fajna sprawa, jest po polsku i po angielsku niestety. Co dostajemy dalej w pudełku? Dostajemy przykrywko, w którym przykrywku znajdują się śrubki do przykręcenia, no nie klem, tylko jakichś konektorów oczkowych. I sam akumulatorek w torebce. Nie jest on taki aż ciężki, ale fajny. To, co Wam mówiłem, on jest IP56, więc nie ma się co bać. Tutaj macie sobie jego model. Tak? Jest to 12,8 V 50 Ah. I słuchajcie, sprawdzałem go, bo nie to, że to jest pierwsze rozpakowanie. Ładowałem. Tak. No, parę razy go naładowałem, rozładowałem. Faktycznie wychodzą te parametry, które podaje producent w tym moim egzemplarzu, który ja dostałem. Więc tutaj nie ma co, jestem zadowolony z tego akumulatora. I zobaczcie, że teraz bym mógł sobie z tym wcześniejszym zmontować niemalże nowego UPS-a. To, co Wam pokazywałem na ostatnim filmie. Jednak tam jeszcze mam gwarancję, więc dopóki mam gwarancję na tamtym UPS-ie i akumulator jeszcze jakoś trzyma, nie będę tego przemontowywał. I tam jest jeszcze jeden mały kłopot, tamten jest 100 A, ten jest 50 A, więc no tak trochę średnio. Ale już bym dał radę zrobić 24V UPS z tych dwóch akumulatorów. Nawet producent tutaj, jak widać, na to w pełni pozwala i podpowiada, jak to zrobić. Dzisiaj zrobimy coś troszeczkę innego. Niestety będzie trzeba trochę pokombinować, ponieważ ten akumulator jest 12V, natomiast my na nim zmodernizujemy samochód z silnikiem 24V, a w sumie z napędem na 4 koła, czyli 4 razy 200 W mają silniki 24V. I tu podmienimy sobie akumulator w tym samochodzie na ten LiFePO 4. Dlaczego? Podejrzewam, że ten akumulator przeżyje ten samochód na spokojnie. Przy tym, co te dzieciaki na nim robią, to spokojnie to przeżyje.
Ładowanie tego jest znacznie łatwiejsze, ponieważ wykorzystując do tego, tak jak producent zaleca, ładowarkę 10A, no to on się naładuje w 5 godzin. Tak? I to jest fajne. Tamtym ładowarką dedykowaną muszę ładować dobę. Niemalże, żeby się zapaliło zielone światełko od rozładowania. Tak jak inne akumulatory tego typu, on ma wbudowanego... No wszystko mi leci z rąk. A raczej z półki. Tak jak inne akumulatory tego typu, ma wbudowanego BMS-a, czyli w pełni się kontroluje, trudno jest go uszkodzić, można go ładować nawet zwykłym procesownikiem samochodowym i też daje radę. Więc to jest kolejny plus. Przechodzimy do przebudowy samochodu elektrycznego. I słuchajcie, zaprezentuję Wam samochód elektryczny, który będziemy przerabiać. Jest to dużo lepszy samochód od tego, którym dysponuje Waldek. Może zasięgu nie ma tak wielkiego jeszcze, bo baterii mu nie wymieniłem, ale na pewno ma lepszą stylistykę. Radio cały czas działa i dzieci nie oszczędzają na radiu, nie przeraźcie się bałaganem. I samochód ogólnie napęd na 4 koła i bez żadnej badziewnej naklejki, że został sponsorowany z czegoś tam. Tak, teraz wygląda mój garaż strasznie, bo robią porządki w biurze, więc teraz tu musiałem wszystko wynieść, ale to jest ten samochód. Samochód jest bardzo fajny i patrzcie, ma jeszcze zdalną kontrolę, nie to co Waldka. I jakie dźwięki, dużo lepszy silnik niż ten pseudoelektryczny. Zobaczcie. Samochód jest bardzo fajny i to jest chyba jeden z lepszych samochodów, jaki mi się udało znaleźć na Allegro, żeby coś z nim zrobić. Ładnie się prezentuje, o. Taki offroadowy, dzieci nim szaleją nawet po polach. Podobno ma 4 silniki po 200 W, więc moc jest spora. Jak wygląda to, co będziemy z nim robić? Zaglądamy sobie pod maskę. Co prawda maska nie jest na siłownikach, ale podejrzewam, że u Waldka też nie jest, bo przecież tam to oszczędza się na wszystkim. Mamy akumulator. Akumulator jest zwykły. To będziemy podłączyć dopiero, to Wam powiem. Akumulatorek jest zwykły. Co prawda 24V i to jest nasz jedyny kłopot, ponieważ ten akumulator, który ja mam, to Wam go zaraz pokażę. No właśnie ten akumulator, który to mam, niestety jak widzicie jest 12V. To jest 24V. Większość samochodów na szczęście macie 12V albo 6, no ale wiadomo, że im większe napięcie na akumulatorze, tym te samochody jeżdżą lepiej, mocniejsze są. Niestety. Ale jest na to pomysł. Słuchajcie, celowo zakupiłem sobie na Allegro coś takiego. I teraz pytanie, co to jest? Fajna elektronika, duża, ładny radiator, a jest to nic innego jak przetworniczka Step Up, czyli coś, co z 12V zrobi mi 24V. Pytałem się producenta, czy mają w tej obudowie 24V. No niestety nie mają, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. Da się to przerobić. I słuchajcie, jak wygląda sprawa z tym? Wyciągamy sobie ten akumulator. Pod te piny, czyli minusowy i plusowy, podłączam, już Wam mówię, tom tutaj in. Minus i plus. Następnie biorę multimetr, ustawiam sobie na multimetrze tutaj 24V i podpinam sobie pod to złącze tutaj. Tak jak widzicie. Tak? Czyli na tej zasadzie podpinam pod to złącze. Gdy to podepnę, samochód powinien się włączyć tak jak przed chwilą. Więc to wszystko powinno zadziałać. Tu jest nawet specjalne miejsce, o jak widzicie, tu się ta przetworniczka mieści. I teraz pytanie, no tak, ale to ta przetworniczka będzie cały czas działać, pomimo to, że Ty nie jedziesz samochodem. No będzie, ale tutaj już jest plan na to, żeby dołożyć, bo tam jest stacyjka. Oj, widzicie, nie widzicie, tam jest miejsce na stacyjkę. I mam zamiar zamiast tej stacyjki włożyć przełącznik, na później, to już nie dzisiaj na filmie, którym będę po prostu rozłączał ten przewód, tak? Tutaj. Przetwornica jest 30A, więc spokojnie powinna dać radę. Sprawność takiej przetwornicy nie sprawdzałem, wierzę producentowi, że jest chyba 96%, ale to producent wiadomo może wszystko napisać, ale mam nadzieję, że jest około tego. Czyli to będzie w tym miejscu, akumulator wylatuje, wkładamy ten i na tym będziemy jeździć. Co mi to daje? Ten akumulator ładuje się ładowarką aż 1,5A od cholery czasu, bo chyba cały dzień i noc. Natomiast do tego mam ładowareczkę 10A.
Więc to będzie 5 godzinek, będzie akumulator naładowany. Litwy po 4 mają też całkiem inną charakterystykę pracy, więc powinny lepiej działać tutaj z tym samochodem, tak? Czyli dłużej samochód będzie miał pełną moc. Bo wiadomo, jak napięcie spada, to moc tego samochodu też spada. Zobaczymy, co to będzie. Sam się zastanawiam nawet, ile to bierze. Mam teraz multimetr taki fajny, który Wam pokażę. To też nim spróbuję zmierzyć, jakie tu natężenie idzie podczas jazdy. Dobra, bierzemy się do pracy. I słuchajcie, ciekawa sprawa. Wymontowałem akumulator. Nie jest za duży i wiecie, ile on ma? Tylko 14, nie wiem czy widać, 14 amperogodzin, czyli nawet jeśli zamontuję tamten akumulator z przetwornicą, powinienem mieć około, może nie 25 amperogodzin, no ale spokojnie 20 amperogodzin powinienem z tamtego akumulatora wyciągnąć. Czyli jest szansa, że ten samochód dostanie jakieś 30% dłuższy czas jazdy. Więc na spory plus. I jeszcze doświadczenie z tego typu akumulatorami, nie wiem jak Wy macie, ale ja mam takie, że wytrzymują góra rok, 2 lata. Ostatnio też koledze przekładałem właśnie takie akumulatory, jeszcze tam gdzieś stoją na oknie, do podobnego samochodu, z tym, że on miał 12. I wkładaliśmy normalne, nie akumulatory już, tylko baterie nitowo-polimerowe. Tylko tam był jeden dość spory kłopot z tymi bateriami. Jaki? No niestety nie miały balansera. I musiałem specjalny balanser dokupić, system wyłączenia w razie zbyt małej ilości energii w baterii, czyli zbyt niskim napięciem. I to było kłopotliwe. Tam się troszeczkę narobiłem przy tym, może nie dużo, ale troszeczkę się narobiłem, nakombinowałem, żeby to też jeszcze połączyć ze stacyjką, z całą resztą. Tu przy tym akumulatorze będzie to dużo prostsze. Dlaczego? Bo on ma już w sobie balancer i całą resztę, czyli nie muszę się martwić tym, że dzieciaki mi za bardzo rozładują ten akumulator. Oczywiście mógłbym dołożyć jakieś zabezpieczenie, które ładowałoby ten akumulator do 80% i rozładowywało powiedzmy do 40%, żeby przedłużyć jego żywotność, ale jeśli te akumulatory mają wytrzymywać 16 lat, to wybaczcie, ale ja nie wiem, czy ten samochód tyle przeżyje. Jest fajny, ale nie wiem, czy on tyle przeżyje. Więc teraz myślę, że ten akumulator powinien przeżyć ten samochód, nawet przy tym rozwiązaniu, co ja teraz tu montuję. I powiem Wam tak, jest dobrze, bo akumulator wchodzi na styk. Normalnie na styk troszeczkę jest, może jeszcze bym go obniżył. Muszę zobaczyć, czy tam nie idzie podciąć jakiegoś drobnego plasticzka. Ale na styk wchodzi, maska się zamyka, więc powinno dać radę. Teraz tylko domontuję kabelki do przetwornicy i dam Wam znać, jak to działa. Sam się zastanawiam, ile tak naprawdę ten samochód pobiera podczas jazdy. I tak, mam pewien kłopot, ponieważ ze względu na kolejny materiał, który będzie, nie mogę Wam pokazać tego, co jest pod maską, bo wykorzystałem urządzenie, które jeszcze dopiero pojawi się na kanale, więc nie chciałbym zdradzać sekretu. Na pewno w przyszłości zobaczycie, jak to tam podłączyłem, bo tam tak naprawdę są podpięte minusy i plusy, tylko nic więcej, bo na razie jeszcze tego przełącznika nie ma. Samochód już działa. Jak widzicie, jeździ. O, tu jest zdalne sterowanie. Zaraz zobaczę właśnie tamtym urządzeniem, ile taki samochód pobiera i jak w przyszłości już będę miał dograną sprawę z tamtym urządzeniem, to pokażę Wam, jak to podłączyłem. Na razie nie chciałbym tutaj wchodzić w konflikt, więc na pewno macie tam ten akumulatorek. On jest podpięty przez tą przetwornicę Step Up. Plus do plusa, minus do minusa, wyjście plus do plusa, minus do minusa. Na razie to niestety tam cały czas chodzi. Wyciszyłem trochę wentylator, bo jednak go słychać. Ale samochód jeździ. Mam nadzieję, że będzie jeździł dużo dłużej. No i niestety teraz ładowanie przez to tutaj oryginalne źródło nie jest możliwe. Tylko będę musiał podnosić maskę i podłączać prostownik czy specjalny zasilacz do tego. Zobaczmy, ile to jeździ. Dajmy czadu na najwyższy bieg prędkości. Mamy. I powiem Wam, że tak przy tym samochodzie, to jak tak jedzie, to jest ciężko nabiec. Dobra, pojechał. Sprawdzimy, ile on tam nabrał amperów. Więc pokaż, co tam masz w środku.
I powiem Wam, że nie jest źle, bo zakupiłem przetwornicę 30-amperową, bo niby tu było, że te silniki mają tak dużą moc i mówię, to będzie potrzeba od cholery przetwornicy, a wyszło 5,5 ampera tylko, że zużywa. Więc no nie jest to dużo. Trzeba by to przeliczyć, czy faktycznie jest możliwa taka moc silników, ale 5,5 ampera to i tak taka większa przetworniczka musi być, więc no niewiele bym zaoszczędził. W każdym bądź razie to działa fajnie. Powiem Wam jeszcze w przyszłości, jak wychodzi z ładowaniem tego wszystkiego i czy to się sprawdza, bo rozwiązanie na pewno sporo osób ma takie samochodziki, takie bądź 12V i czy warto doinwestować do niego w taki akumulator? Tak, jeśli tylko macie miejsce, żeby to włożyć, a najczęściej jeśli jest 12V, to już macie miejsce na taki akumulator w środku. Bardzo dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że zobaczyliście, że te akumulatory też są fajne i bardzo łatwo do nich dostosować wszelkie urządzenia, które już są jeszcze na starych akumulatorach. Jak Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę bądź w dół, jak Wam się nie podobał. Zapraszam do subskrypcji, bo nadal dużo więcej osób ogląda niż subskrybuje i widzimy się w kolejnym odcinku.